Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. 4 miesiące temu jako pierwszy informowałem Was o tym, że podczas prac ziemnych na terenie budowy obwodnicy miasta Wałbrzych doszło do odsłonięcia rury szybowej szybu Gustaw, w wyniku czego nagle pojawiła nam się dziura o głębokości ponad 100 metrów. Na miejsce został wezwany Główny Instytut Górnictwa celem zinwentaryzowania nowo odkrytego obiektu, a ja dzięki uprzejmości firmy Budimex mogłem tej inwentaryzacji się przyglądać oraz ją dla Was sfilmować. Film z tej operacji najwidoczniej przypadł Wam do gustu, ponieważ w zaledwie 2 tygodnie materiał obejrzało 200 000 osób, a na chwilę obecną tych wyświetleń jest już ponad 300 000. Czemu o tym wszystkim Wam mówię? Ano dlatego, że niespodziewanie pojawił nam się drugi drożny szyb. Morgen und Abendstern to kopalnia, która powstała w roku 1784 w wyniku połączenia dwóch mniejszych kopalni, a mianowicie Morgenstern oraz Abendstern. Kopalnia należała do George'a Billera, sołtysa Opoki, a więc dzisiejszego białego kamienia, który po rozbudowaniu kopalni sprzedał ją w roku 1840 George'owi Treutlerowi. Z kolei po pewnym czasie od Treutlera kopalnię odkupił Gustav Kramsta, a od spadkobierców Kramsty odkupiło ją gwarestwo Fuchs. A więc jak łatwo zauważyć, kopalnia na przestrzeni lat przechodziła z rąk do rąk. Oczywiście kopalnia Morgen und Abendstern dysponowała szybami. Były to szyby wydobywcze, wentylacyjne, pomocnicze i do takich szybów należy zaliczyć chociażby naszego Gustawa. Ale jak już Wam wcześniej wspominałem, niespodziewanie na placu budowy pojawił się kolejny szyb, który nie jest zaznaczony na mapach górniczych, które są w moim posiadaniu. No i teraz, dlaczego tak się mogło stać? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jeden z pierwszych właścicieli kopalni nie zaznacza na swojej mapie szybu, sztolni, jakiejś studzienki, jakiegoś kanału technologicznego itd. Tym samym kolejni właściciele kopalni na swoich mapach nie mogą zaznaczyć czegoś, czego nie zaznaczył poprzedni właściciel. I być może właśnie tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Przed rozpoczęciem prac ziemnych katowickie przedsiębiorstwo geologiczne przeprowadziło analizę podłoża, a następnie naniosło na mapę te miejsca, czytaj szyby, które mogłyby stanowić przeszkodę w budowie obwodnicy Wałbrzycha. Problemem okazał się również szyb Paul, a dokładnie ta problematyka polegała na tym, że nie można było dokładnie stwierdzić, w którym miejscu ten szyb się znajduje. Czyżby naszym szybem zagadką był właśnie Paul? No jakby nie do końca, zresztą sami zobaczcie. Według firmy z Katowic Paul powinien znajdować się mniej więcej w tym miejscu. Jednak teraz dla nas najważniejszy jest ten budynek, ponieważ będzie to punkt odniesienia. Bowiem ten budynek to jest dokładnie ten budynek. I zdaniem firmy z Katowic Paul powinien znajdować się gdzieś mniej więcej tutaj. Natomiast moim zdaniem lokalizacja Paula to mniej więcej ten obszar. Zresztą sami zobaczcie. Nałożymy teraz nakładkę, a dokładnie mapę z roku 1905 i na tej mapie możemy zobaczyć, że Paul nie znajduje się tutaj, tylko nieco niżej. Jakby jednak nie patrzeć, ta lokalizacja Paula nijak ma się do tej lokalizacji, bo to właśnie tutaj znajduje się nasz szyb zagadka. Ale na mapie z roku 1905 nie ma zaznaczonych wszystkich szybów. Przeskoczymy teraz na mapę z roku 1880, która uwzględnia również rok 1870 i na tej mapie możemy zauważyć, że mamy zaznaczoną lokalizację szybu Paul. Tu jest szyb Pfeiler, to jest chyba nasz Gustaw aktualnie, ale mamy tutaj również szyby Emilia, Anna, Ryszard, Antoni. Szyb Brade jest na terenie Porcelany, a więc jego nie bierzemy pod uwagę i pomimo tego, że jest to znacznie starsza mapa, to nie mamy tutaj zaznaczonego szybu, naszego szybu zagadki. A więc sprawa dosyć ciekawa, bo to by wskazywało, że szyb zagadka jest znacznie starszy. Moi drodzy, widzicie tamtą stertę kamienia? To jest nasz szyb Gustaw.
Z kolei Paul fizycznie powinien znajdować się za tym budynkiem, naprzeciwko Gustawa, a więc mniej więcej tam. Tymczasem szyb zagadka znajduje się po mojej prawej stronie w odległości około 2-3 metrów. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego ten obiekt nie jest zaznaczony na górniczej mapie? No mogło być tak, iż mamy tutaj do czynienia z obiektem, który został wyłączony z użytku na przykład w roku 1850 albo znacznie wcześniej i po prostu w kolejnych edycjach map obiekt już nie widniał, ponieważ fizycznie został zlikwidowany. Będąc jeszcze tutaj, należałoby wspomnieć, w jaki w ogóle sposób budowlańcy na ten szyb natrafili. Chociaż natrafili to za dużo powiedziane, ponieważ widzicie, moi drodzy, ten dosyć długi i głęboki rów, on jeszcze do niedawna był wypełniony wodą i pewnego dnia nagle w tym miejscu zrobił nam się ogromny wir i cała ta woda została wessana tam do środka. Żeby było ciekawiej, po pewnym czasie postanowiono wybrać ten luźny materiał wypełniający rurę szybową i okazało się, że na głębokości około 8 metrów mamy odnogę. Odnogę, która jest podsadzona, zasypana, a więc nigdzie nie można nią przejść i na tej podstawie też możemy zakładać, iż obiekt został zlikwidowany. W tamtych czasach został fizycznie zlikwidowany. Odnogi zostały podsadzone, a sam szyb został zasypany. A woda z kolei, która nam tutaj do szybu uciekła, no to oczywiście zaczęła przesiąkać różnego rodzaju szczelinami, no i uciekła na niższe poziomy. Ten szyb, myślę, że w przeciągu kilku tygodni, być może miesięcy, bo to są potrzebne różnego rodzaju badania, projekty i kasa, ale w przeciągu kilku tygodni, kilku miesięcy ten szyb prawdopodobnie zostanie oczywiście zasypany oraz przykryty betonową płytą. A jak wygląda sprawa z naszym Gustawem? Sprawa z Gustawem wygląda w ten sposób, że obiekt został przeznaczony do całkowitej likwidacji poprzez jego zasypanie oraz przykrycie betonową płytą. I dosłownie kilka dni temu rozpoczął się pierwszy etap zasypywania rury szybowej specjalnie przygotowanym kruszywem, a na to kruszywo został wrzucony beton. I od tego momentu szyb będzie zasypywany naprzemiennie kruszywem oraz betonem, bowiem likwidacja szybu, zasypywanie rury szybowej nie trwa jeden dzień. Ta operacja jest rozłożona w czasie, tak by materiał zasypowy mógł się uleżeć oraz wypełnić wszystkie pustki. A jeżeli mówimy już o materiale zasypowym, to należy dodać, że takiego szybu, takiej rury szybowej nie można zasypać byle czym, piaskiem, gruzem, żwirem itd. Wykonuje się specjalne badania uwzględniające warunki hydrogeologiczne i dobiera się taki materiał, który wraz z upływem lat po prostu nie będzie nam osiadał, no i nie dojdzie do sytuacji, w której gdzieś tam migrująca woda ten materiał nam wypłucze. Zatem rura szybowa jeszcze jest drożna, ale dosłownie na dniach szyb będzie sukcesywnie zasypywany, no i tak naprawdę w ten sposób zakończy się historia obiektu, o którym opowiedziałem Wam po raz pierwszy 4 miesiące temu. Moi drodzy, myślę, że czas najwyższy na małe podsumowanie. Jeżeli chodzi o szyb Gustaw, to sprawa wydaje się być tutaj prosta. Obiekt ten w przeciągu około miesiąca zostanie zasypany oraz przykryty betonową płytą. A jeżeli chodzi o szyb bezimienny, to sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ po pierwsze nie znamy nazwy tego szybu, po drugie jego całkowitej głębokości, no i po trzecie jego przeznaczenia. Oczywiście można założyć, że skoro Gustaw był szybem wentylacyjnym, a szyb Paul pełnił funkcję szybu wydobywczego, takie słuchy chodzą, ale to jest informacja kompletnie niesprawdzona, no to szyb bezimienny mógł być szybem pomocniczym, albo na przykład jednym z pierwszych szybów wentylacyjnych i w momencie, kiedy kopalnia się rozbudowywała i tego powietrza w kopalni było za mało, no to zapadła decyzja o wydrążeniu większego oraz głębszego szybu Gustaw. Ale to wszystko to są oczywiście tylko i wyłącznie moje przypuszczenia i myślę, że na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie już tej informacji jakby potwierdzić. No tak czy inaczej, co by się nie działo, obiekt ten również został przeznaczony do likwidacji. On raczej nie będzie badany, bo chyba nie ma takiej możliwości. Co prawda na głębokości około 8 metrów mamy tą odnogę, ale ona jest podsadzona, tam nigdzie nie można wejść, a więc obiekt również myślę, że w przeciągu tam tygodni czy też miesięcy zostanie po prostu przeznaczony do zasypania i ewentualnie zakorkowania, a więc przykrycia betonową płytą. Z mojej strony tak naprawdę byłoby to wszystko. Oczywiście jeżeli znowu dojdzie do jakiegoś otworzenia się szybu na terenie budowanej obwodnicy miasta, no to tutaj przyjadę i postaram się Was o tym temacie poinformować.
Informuję oczywiście, że w opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, do stron moich reklamodawców. Ja z tego miejsca dziękuję moim patronom za wsparcie, bo to dzięki nim, dzięki Wam mogłem ten materiał zrealizować. I myślę, że mogę już śmiało powiedzieć, że w przeciągu około miesiąca pojawi się naprawdę bardzo fajny materiał. Może nie będzie to film na skalę lisiej sztolni, ale myślę, że film ten przypadnie Wam do gustu. Z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego! Całkiem dobre te soczki robi Hortex. Myślę, że mógłby zostać moim sponsorem.